Cześć widzowie Milmagu. Dzisiaj jesteśmy na strzelnicy MCS Bochni, która nas gości jak zawsze. Jest ze mną kolega nadredaktor Paweł, który Witam. to jest nie tylko nadredaktorem Milmagu, ale również jednym z prezesów kanału Brudna Lufa. Zapraszamy na Facebooka, żeby się zapoznać. No i co dzisiaj robimy? Robimy dzisiaj coś, co wszyscy lubią bądź nienawidzą, czyli bierzemy się za nowego MSBS Grota. Oczywiście nie nowego konstrukcyjnie, ponieważ jest to znany wszystkim model S16, czyli samopowtarzalny z 16-calową lufą, ale z nowej produkcji, z ostatniego wypustu z 2023 roku. No i z nadredaktorem Pawłem będziemy się przyglądać i sprawdzimy, czy te groty faktycznie są takie dobre, bądź takie szalone, jak to się mówi w mediach, czy przetrwa nasz test. Zapraszamy do oglądania. A przygotowaliśmy dla niego całkiem sporo, ponieważ chcemy dzisiaj z niego wystrzelić 500 kulek. Mamy różne typy amunicji, żeby nie było, że Grot lubi tylko i wyłącznie fioki albo tylko i wyłącznie GGG. Mamy wszystkiego po trochu. Karabinek został wyczyszczony środkami Naftochemu, także nie będzie jakoś specjalnie czyszczony w trakcie. Zobaczymy, jak zniesie te 500 kulek, zobaczymy, czy będzie się brudził, czy będzie to w jakikolwiek sposób wpływało na jego pracę. Co więcej można powiedzieć o tym, co mamy tutaj testowo. Został skonfigurowany standardowo, czyli dzięki uprzejmości spółki Griffin mamy tutaj celownik holograficzny HWS, EOTH. Mamy również tłumik, który jest taki sam, jak prezentuje fabryka broni zwykle na wystawach, czyli tłumik ASE Ultra, który mamy dzięki uprzejmości Incorsy. Jak również mamy tutaj całkiem spore grono magazynków i będziemy sprawdzać, które magazynki pasują bądź nie pasują. Mamy oczywiście magazynki fabryczne. Mamy magazynki fabryczne krótkie, które są dla strzelców sportowych, ale mamy również bardzo różne wynalazki, jak wszelakie rodzaje magazynków Magpula. Ten nie powinien pasować, ten powinien pasować, czyli Pimagi drugiej i trzeciej generacji. Mamy różne magazynki, wynalazki aluminiowe, standardowe plus o powiększonej pojemności, jak również mamy magazynki Lancera i Ultimaga. Zobaczymy, jak Grot sobie z nimi poradzi. Całość testu przewidujemy na jeden dzień. Jak będziemy mieli szczęście, spadnie deszcz, więc od razu go zmoczymy i zobaczymy, jak sobie będzie radził w trudnych warunkach. Zanim przejdziemy do zajęć praktycznych, dodam jeszcze, że nasze modelki, czyli mnie i nadredaktora Pawła, ubrało Direct Action, a mnie Helicon Tex. Także nadredaktorze Pawle, żeby przejść do rzeczy, bo ludzie na to czekają. Co dzisiaj mamy w menu? W menu mamy sprawdzenie MSBS Grot 5,56x45, lufa 16 cali. Sprawdzimy go pod kątem strzelca sportowego. Nie mamy tutaj ognia ciągłego, więc będziemy pracować na ogniu pojedynczym. Zajmiemy się, jak pracuje pracą spustu, jak pracuje na pojedynczym strzale, jak działa reset. Sprawdzimy też kompatybilność magazynków, te, które przed chwilą wymieniłeś. Mamy tutaj 7 czy 8 modeli różnych magazynków, jak ta broń będzie na tym pracować. Wymianę tych magazynków, oddamy po kilka strzałów z każdego magazynka. Wielostrzały, także będzie co robić przez parę ładnych godzin. No i zobaczymy, jak zniesie tą próbę. Oczywiście. Zanim przejdziemy do części praktycznej, strzeleckiej, rozłożymy częściowo karabinek Grot i sprawdzimy, czy Kuba dobrze go wyczyścił. Zaznaczam, że za kamerą nikogo nie ma, a tam jest mój kierunek bezpieczny. Wypinam magazynek, sprawdzam. Zamek w tylne położenie, komora nabojowa, czoło zamka, wszystko jest w porządku. Ok, i przechodzimy do rozkładania. Zdejmujemy kolbę. Następnie sprężynę i zamek. Część spustową. Dobrze. Ponieważ to jest lufa 16 cali i jest bardzo długie łoże, żeby zdjąć regulator gazowy, musimy niestety zdjąć jeden element. Następnie przekręcamy, wyjmujemy i powinien nam teraz wypaść tłoczek. Kuba nie kłamał,
faktycznie broń jest bardzo dobrze wyczyszczona i zakonserwowana. Od czego zaczynamy, przygotowując się do testów strzeleckich? Dobrze, zaczniemy test strzelecki. Strzelimy na przyrządach mechanicznych. Broń mamy sprawdzoną, zamek jest teraz w tylnym położeniu. Następnie załadujemy wszystkie magazynki, które mamy, po 5 sztuk i sprawdzimy, który do tej broni będzie nam pasował. Zaczniemy od magazynka dedykowanego do tego egzemplarzu broni. Pierwszy magazynek fabryczny bez problemu, następnie magazynek Lancer. Lancer bez problemu podał wszystkie pociski. Teraz retro aluminiowy z historią. Podał wszystko bez problemu. Kolejnego mamy Ultimaga. Zobaczymy, jak sobie poradzi grot z strzelaniem, zasilaniem z Ultimaga. Bez problemu wszystko przeszło. Jesteśmy już po 20 kulkach. I mamy Magpulika. I przechodzimy do Magpula, który jest jak zawsze najbardziej interesujący naszych widzów. Jedzie generacja druga. Podał bez problemu, czyli nowe groty jak najbardziej jedzą generację drugą. No i teraz oczywiście mamy generację trzecią i tutaj oczekujemy niespodzianki. Magazynek oczywiście nie wszedł do końca. Zamknęliśmy, zobaczymy, czy podał nabój. Nie podał naboju, natomiast tutaj podał, zostało 5. zamek. Tylne. Jeszcze raz robimy. Podpinamy magazynek. Zrzucamy zamek. Wypniemy magazynek i zobaczymy, czy... I tak jak widzimy, nie pobiera naboju. Zostawi już zamek w tylnym położeniu. On nie będzie przyjmował magazynków Magpula generacji trzeciej, natomiast już w tej chwili fabryka broni pracuje nad nowym modelem, który w ramach poprawek między innymi ma mieć dostosowane gniazdo magazynka również do magazynków Pimak generacji trzeciej. Pogoda nie rozpieszcza, zaczął padać deszcz, taktyczna. Teraz sprawdzimy, czy po wystrzeleniu po kilka sztuk z każdego magazynku zamek zawsze zostaje w tylnym położeniu. No to część rozgrzewkową mamy chyba za sobą. Kolejne 35 kulek wystrzelonych bez problemu. Natomiast teraz zapytamy Pawła. Paweł, jak Ci się strzelało, jak wyglądało to przy bardziej dynamicznych wymianach magazynka? Czy wymiany były takie, żeby wymienić? Dynamiki dużej w tym nie było. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze wejdą w gniazdo magazynka i czy na pewno zostaje nam zamek w tylnym położeniu po tym, jak zużyjemy amunicję, gdy skończy nam się źródło zasilania, czyli amunicja w danym magazynku. Wszystkie magazynki, które wcześniej sprawdzaliśmy, czy na pewno dobrze zostaną wpięte, sprawdziły się. Każdy z magazynków wystrzeliliśmy najpierw po 5, później po 3 sztuki. Zostawał zamek w tylnym położeniu. Dźwignia wypięcia magazynka pracuje bez zarzutów, wypinała wszystkie magazynki prawidłowo. Myślę, że jest w porządku. Powiedz mi, czy miałeś jakieś preferencje tutaj, jeżeli chodzi o magazynki, czy właściwie bez znaczenia dla Ciebie? Praktycznie bez znaczenia. Może stanowić problem magazynek od oryginalnego M4, ponieważ one już mają swoje lata, chyba że będzie nowy model. Zdarzają się sytuacje, że niestety nie zatrzymuje zamka w tylnym położeniu, ale to już jest wina wyhulanej sprężyny.
Paweł, jako że zapomniałeś więcej o grocie niż ja się kiedykolwiek nauczyłem, powiedz nam krótko po tych pierwszych 100 strzałach, jak się zachowuje ten najnowszy wypust cywilnego grota, jak się sprawdzał? Składanie do strzału jest bardzo naturalne, spust pracuje płynnie, bardzo ładnie, a jak wybiera się reset, to zaraz sprawdzimy na strzelaniu Dobrze, testowym. przejdźmy w takim razie do testu spustu i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Wystrzeliliśmy już połowę z zaplanowanych na dzisiaj kulek, 250 za nami. Deszcz pada pięknie, w związku z czym pogodę też mamy do sprawdzenia warunków. Tak. Myślę, że jutro będziemy wiedzieć, czy grot rdzewieje, czy nie rdzewieje. Natomiast teraz miałeś okazję przekonać się, jak on pracuje. Co sądzisz w ogóle o mechanizmach o spuście? Mechanizm spustowy chodzi płynnie. To jest spust jednostopniowy. Tutaj jest oryginalny spust zaproponowany przez producenta. Ruch jałowy około, no nie mamy urządzeń pomiarowych, ale jest około 4-5 mm. Po wybraniu ściany też przełamanie ściany około 4-5 mm i reset podobnie. Co komponuje się w płynną pracę tego spustu. Osobiście bardzo dobrze mi się na nim strzelało. Strzelanie statyczne z grota jest stosunkowo łatwe, ponieważ jest to broń ergonomiczna. Natomiast teraz Paweł będzie musiał się trochę pogimnastykować. Zobaczymy, jak ten karabinek sprawdza się podczas strzelania dynamicznego. Różne postawy, zmiana ramienia, strzelanie zza przesłony. Myślę, że to będzie prawdziwy test użyteczności i wygody użytkowania MSB z grota. Przetestowałeś go w różnych postawach, strzelając dynamicznie i mniej dynamicznie. Może tutaj coś byś dodał nam jeszcze odnośnie Twoich doznań? Dynamicznie, no zrobiliśmy te strzelanie zza zasłon, zza beczek. Ergonomiczny chwyt pozwala dobrze kontrolować ustawienie broni. Czy akurat ustawiałem się czy z lewej, czy z prawej strony zasłony, czy tak jak też było strzelanie zza beczki w różnych postawach. Bardzo dobrze to pracuje. I tutaj spust Ci nie przeszkadzał w żaden Spust sposób? mi nie przeszkadzał w żaden sposób. Ergonomiczny chwyt. Bardzo mi się podoba ten chwyt. Myślę, że jest w porządku. Następną rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy przetestowali, to jest kwestia, którą zgłaszało kilku użytkowników. To znaczy, że grot ma czasami tendencję do grzania się. Jego konstrukcja otworów wylotowych powoduje, że część gazu po prostu podgrzewa łoże. Więc może byśmy sprawdzili, zanim pójdziemy zrobić z nim test długodystansowy, to zmęczmy może ten karabinek, wystrzelmy może parę magazynków takim trochę szybszym ogniem i zobaczmy, co z tego wyniknie. Dobrze, to żeby to dobrze sprawdzić, to strzelę po prostu bez rękawiczek. Można. Wystrzeliliśmy szybkim ogniem ponad 100 kulek. Jakie są Twoje wrażenia? Chyba nie przyspawało Ci ręki do łoża. Nie przyspawało mi ręki do łoża, okładki termiczne, zdały egzamin, strzelałem, jak będzie widać na nagraniu, bez rękawiczek. Nie odczułem jakiejś temperatury, nie było mi ciepło w rękę. Wiadomo, nawet teraz czuć nad bronią, nad lufą jest jeszcze ciepło, jakbyśmy dawali rękę nad grilla.
ale okładki możemy spokojnie dotknąć, wszystko jest w temperaturze pokojowej. Postrzelaliśmy z grota dzisiaj dosyć dużo, więc możemy powiedzieć parę zdań o jego ergonomii. Nie mam wprawdzie tyle doświadczenia co Ty, natomiast to, co mnie się osobiście spodobało, jak strzelałem z tego karabinka, to na pewno jego możliwość dowolnej konfiguracji, czyli jeżeli chcę mieć urządzenie wylotowe, mogę je sobie zmienić. Może być to w jakiś sposób moderator dźwięku, tłumik, może być to inne urządzenie wylotowe, hamulec wylotowy, cokolwiek. Szyna, która pozwala w łatwy sposób zmieniać celowniki. No ja dosyć często zmieniam celowniki z racji tego, że czasami trafiało do nas różne do testu, więc w grocie też jest to fajne, wygodne i tutaj sobie z tym całkiem nieźle mogę poradzić, nie mając dużego doświadczenia. No oczywiście, tak jak wspomniałeś, rączka napinania jest fajna, wygodna, obustronna, aczkolwiek mogła być troszeczkę dłuższa, jeżeli chodzi o mnie. Podobnie jak Tobie, nie pasuje mi selektorownia, tutaj jest za krótki, tutaj jak operuję nim bez rękawiczek, no po dłuższej pracy na bezpieczniku po prostu boli mnie kciuk i czuję dyskomfort, więc to jest też rzecz, którą bym zmienił. Co mnie się podoba, to regulacja kolby. Przy dłuższym strzelaniu, przy przejściu na jakąś kamizelkę z płytą balistyczną, kiedy trzeba było kolbę skrócić, wydłużyć, ona była dla mnie dosyć wygodna. Ja jeszcze nie zaobserwowałem luzów, natomiast ten karabinek jeszcze nie ma bardzo dużego przebiegu, natomiast tu będziemy go dręczyć dalej i na pewno, jeżeli takie luzy się pojawią, będziemy je badać i się im przyglądać. Natomiast jeżeli montowałem jakiś wyżej posadowiony celownik typu lunetę biegową, fajna jest tutaj regulowana baka policzkowa, bo zwłaszcza przy mojej budowie anatomicznej ja mogę sobie tutaj bardziej ten karabinek do siebie dopasować. Nie wiem, czy Ty masz podobne wrażenia tutaj, czy jeszcze coś byś dodał? To znaczy, ja bym tą kolbę zmienił. W ogóle kształt kolby troszeczkę bym zmienił, bo szedłbym bardziej w aerosko, ale z tego co wiem, to i tak już jest to procedowane przez fabrykę broni. No, oczywiście ustawienie kolby czy ustawienie łoża to jest kwestia indywidualna. Czy będzie to chwyt pistoletowy, czy inny, czy ktoś strzela, przedni chwyt łapie chwytem C, czy pistoletowym, to już mówię, kwestia indywidualna, to strzelcy sportowi sami sobie dobiorą, w jaki sposób chcą skonfigurować sobie tą broń. Co też jest bardzo ważną rzeczą, że mamy okno wyrzutnika dwustronne, czyli jeżeli ktoś będzie leworęczny, może przekręcić na drugą stronę i pracować na lewej stronie, nie obawiając się o to, że zostanie trafiony łuskami. No to jest ważna rzecz, o której wspomniałeś, czyli modułowość grota, która też się przejawia tym, że on jest w pełni dostosowany do potrzeb osób leworęcznych, czyli mamy wszystkie manipulatory po obydwu stronach, co jest fajne, ale również punkty szybkiego mocowania pasa nośnego, one są też obustronne, w związku z czym... jest aż 6. Które jest aż 6, które pozwalają na skonfigurowanie tak naprawdę tego karabinka przez ludzi o bardzo różnych preferencjach. Więc tutaj to też mnie się spodobało bardzo. Natomiast na pewno to, co wspomniałeś o kolbie, no to wpływ na to ma projekt grota, który zakładał, że również ma być to broń, która ma być konwertowana do układu bezkolbowego, więc zakładam, że tutaj takie rozwiązanie w jakiś sposób właśnie ma umożliwić konwersję do wersji bezkolbowej, co oczywiście na razie na rynku cywilnym jeszcze nie jest w pełni dostępne, też pierwsze bezkolbowce się pojawiły, no ale w przyszłości czekamy na zestawy konwersyjne i wtedy będziemy sprawdzali, czy faktycznie do naszego grota redakcyjnego będzie się dało coś takiego zamontować. Dzisiaj wprawdzie testujemy, jak grot bardzo jest niezawodny, natomiast nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie pójść na oś 100 metrów i nie sprawdzić jego celności. Mamy sam karabinek, mamy również tłumik, dlatego zaraz będziemy patrzeć, jak będą się układały przestrzeliny z tłumikiem i bez tłumika oraz czy grot jest sprawną bronią również na trochę dalszych dystansach. Okay.
Małopolskie Centrum Strzeleckie w Bochni to jest fajne miejsce, ponieważ mogliśmy tutaj pomęczyć się z grotem, począwszy od dystansów 20 aż do 100 metrów. Myśleliśmy, że trochę tego grota podręczymy, ale fakt jest taki, że po 500 kulkach to my jesteśmy bardziej zmęczeni niż ten karabinek. On by strzelał dalej. My już tak trochę straciliśmy ochotę, zwłaszcza, że towarzyszył nam rzęsisty deszcz. Jakie są Twoje wrażenia po tym całym dniu? Oprócz tego, że Ci zimno, jesteś zmęczony. Tak, troszeczkę jesteśmy zmęczeni po tym strzelaniu. Jak już widzisz, trzeba było założyć lornetki, bo zmieniliśmy dystans z 25 na 100 metrów. Bardzo fajnie pracuję na tłumiku. Jestem zaskoczony, ponieważ przy strzelaniu na celność i skupienie na 100 metrów, strzelając bez tłumika i z tłumikiem, trafienia są praktycznie porównywalne, praktycznie identyczne. Także jestem bardzo zadowolony z takiego wyniku. Do lekkiej zmiany waga tego karabinka. Mógłby być troszeczkę odchudzony. Przyzwyczajeni jesteśmy ja osobiście jestem przyzwyczajony do AR-ów z lufami 10,5 cala, gdzie waga jest 2,8 kg. Tutaj ważyłem ten egzemplarz właśnie w takiej konfiguracji, jak jest obecnie, czyli z celownikiem OTECH i z tym tłumikiem 5200. Więc waga jest taka dobrze utuczonego kałacha. Dla mnie, ja jestem dosyć wysokim gościem, więc dla mnie ta długość lufy, rozmiary nie są aż tak bardzo kłopotliwe. Oczywiście dążmy do ideału, czyli dążmy do 14,5 cala, natomiast przy 16-calowej lufie strzelało mi się dosyć wygodnie. Z wagą zgodzę się, jestem zmęczony, może dlatego, że to jest kwestia mojego braku kondycji, ale jednak po całym dniu, po tych 500 kulkach, po pracy z tym karabinkiem czuję zmęczenie. Kolejna rzecz, którą zwróciłeś uwagę i którą też ja zwróciłem uwagę, to jest kwestia manipulatorów. One mogą być trochę wygodniejsze. Jeżeli się pracuje na bezpieczniku, zabezpiecza, odbezpiecza, jeżeli to jest takie strzelanie nie stricte strzelnicowe, tylko trzeba popracować na tych manipulatorach, no to one są trochę dla mnie nieergonomiczne. Można byłoby je moim zdaniem poprawić. Można by je było, zwłaszcza przyłącznik rodzaju ognia, czyli selektor, wydłużyć tą rączkę i uważam, że fajnie by to wyglądało. Jeżeli chodzi o lufę 16 cali, to długość lufy nie przeszkadza, tylko to się przekłada właśnie na wagę. A jak tutaj strzelaliśmy na 100 metrów, czy gdy strzelcy sportowi do 300 metrów, to na lufie 14,5 cala też byłoby idealnie. To, co mnie jeszcze się rzuciło na oczy, to kształt tego łoża. Ono jest dosyć spore, takie beczułkowate. Natomiast kiedy zrobiliśmy próbę i wystrzeliliśmy trochę więcej kulek, 100 kulek takim dosyć ogniem szybkim, strzał po strzale i nagrzaliśmy co nieco tą broń, tak. To łoże dosyć dobrze odprowadzało ciepło i w przypadku zastosowania osłon termicznych tutaj nie było problemu dyskomfortu nawet bez rękawiczek, czyli nawet przy takim intensywniejszym strzelaniu na takich, powiedzmy sobie, zawodach, które mają zacięcie do bycia bardziej dynamicznymi, typu, nie wiem, furia, lekka piechota, tego typu wydarzenia. Myślę, że nie będzie z tym specjalnego problemu. To, co jest też dla mnie fajne, to jednak możliwość dosyć swobodnego montowania różnych akcesoriów, czyli właśnie te otwory M-Lock, które strzelcowi sportowemu się przydadzą. No, nie ukrywajmy, że i w cywilu, i w wojsku wszyscy lubią gadżety. Więc tutaj w tej konfiguracji z tym wydłużonym łożem tych gadżetów przykręcić można dużo. Już w trosce o nasze kręgosłupy nie przykręcaliśmy latarek ani dibali. Tak. Natomiast tutaj mam wrażenie, zrobiliśmy taką dosyć typową konfigurację i dosyć wdzięcznie on się poddawał. Tak samo jak zakładałeś pas. Miałeś kilka punktów montażowych i mogłeś sobie dobrać w miarę dowolnie miejsce, gdzie się wepniesz. Tak, na zasłonach zmieniłem na pas jednopunktowy, żeby było, mi po prostu jest wygodniej na jednopunktowym pasie. Ogólnie też można zastosować dwupunktowy pas. To też jest 6 opcji, 6 otworów, gdzie można mocować pas, także to jest bardzo fajna sprawa. Moją uwagę zwróciły przyrządy celownicze, które są tutaj wysokie. Moim zdaniem ułatwiają złożenie się do strzału, wykorzystując też poduszkę policzkową. Celem naszego testu było też sprawdzenie niezawodności tej konstrukcji. Jak się zachowa w warunkach tak naprawdę strzelnicowych, nie będziemy udawać, że było inaczej. Natomiast nie ingerowaliśmy w czasie strzelania w ogóle w ten karabinek, on nie był rozkładany, on nie był jakoś dodatkowo smarowany. Przeszło przez niego 500 kulek.
przeszło bez żadnych problemów. Nie mieliśmy ani jednej awarii, ani jednej sytuacji, gdzie były problemy. Dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem ta sytuacja, bo nie to, że liczyłem na to, że będziemy mieli zacięcie, ale też chciałem zrobić też próbę usuwania tych zacięć. No nie było okazji. Broń naprawdę zachowała się bardzo dobrze. Została raz rozłożona przed strzelaniem i od tamtej pory tak jak jest i też przyjęła dzisiaj dużo wody. Przyjęła dużo wody i to jest kolejna rzecz, którą będziemy się zajmowali, ponieważ teraz tylko zapsikamy ją lekko środkiem, który mamy ze sobą, który nam dostarczył zresztą Naftochem, a czyścić będziemy dopiero po powrocie z strzelnicy, z czego oczywiście zrobimy też film, bo czyszczenie grota po 500 kulkach być może będzie również interesującym i w jakiś sposób prezentującym konstrukcję tej broni doznaniem. Nie ma żadnej dobrej recenzji produktu bez wylistowania przynajmniej 3 wad i zalet. Nadredaktorze Pawle, powiedz nam, jakie według Ciebie są 3 największe wady i 3 największe zalety tej konstrukcji? Moim zdaniem, po dzisiejszym dniu, jak spędziliśmy z tym grotem dzisiaj 7 godzin na strzelnicy, wadą jest selektor rodzaju ognia. Wymieniłbym też kolbę i trzecia rzecz, która nie do końca mi odpowiada, to jest waga tego karabinka. Ale wiem, że ta najnowsza wersja, która jest tworzona, jest lekko odchudzona. Zalety. Niewątpliwie zaletą są wysokie przyrządy celownicze mechaniczne. Zaletą jest dźwignia zrzutu zamka, bardzo umieszczona w taki sposób, że instynktownie można zrzucić zamek po wymianie magazynka i od razu prowadzić ogień. I wszystkie manipulatory są dla osób lewo- i praworęcznych. Uważam, że to jest bardzo duża zaleta takiej broni. MSBS Grot. Staraliśmy się Wam go pokazać w taki sposób, żebyście sami mogli wyrobić sobie zdanie na temat tego, czy warto się bawić tą bronią, czy nie. Próbowaliśmy go zepsuć, nie oszczędzaliśmy go specjalnie, potraktowaliśmy go tak, jakby go można było potraktować na każdych bardziej wymagających zawodach. Nic więcej, ale też nic mniej. Dziękujemy bardzo naszym partnerom, którzy umożliwili nam przeprowadzenie tego testu. Fabryce Broni Radom, Inkorsie, która dostarczyła tłumik ASE Ultra, Griffinowi, który dostarczył celownik, jak również dziękujemy bardzo naszym dostawcom mody męskiej, czyli Direct Action oraz Helicontex. Na koniec dziękuję bardzo naszym gospodarzom tutaj, czyli Małopolskiemu Centrum Strzelectwa w Bochni, na których obiekcie można było przetestować ten karabinek właściwie na każdym dystansie. Jeżeli macie ochotę postrzelać, zarówno na bardzo krótkich dystansach, coś dynamicznego, jeżeli chcecie postrzelać troszeczkę dalej, jeżeli chcecie bawić w strzelectwo wyborowe, wpadajcie do Bochni i myślę, że tutaj nie będziecie zawiedzeni.